Witam na kanale Telka24. Dziś zaprezentuję działanie Xiaomi TV Box S drugiej generacji. Za chwilkę zobaczymy, jak wygląda z bliska jego budowa, pilot. Następnie podłączymy go pod telewizor, zobaczymy jego parametry oraz przetestujemy na popularnych aplikacjach VOD. Zanim pokażę zawartość opakowania, zobaczymy, co producent umieścił na pudełku. Jak widzimy, mamy tutaj system Google TV, który wspiera wszystkie popularne aplikacje VOD, oczywiście w 4K Ultra HD. Jeśli chodzi o bok opakowania, widzimy, że wspiera oki Google, mamy dostęp do Dolby Vision Atmos oraz do HDR10+. Oraz oczywiście mamy napisane, że jest prosta instalacja w 3 ruchach. Wystarczy podłączyć kabel HDMI, podłączyć do internetu i mamy już streaming na telewizorze. Dobrze, pokażę teraz zawartość opakowania Xiaomi TV Box S drugiej generacji. Zobaczymy, co się znajduje w środku. Tak się prezentuje zawartość opakowania Xiaomi TV Box S drugiej generacji. Widzimy, że mamy przewód HDMI, zasilacz oraz instrukcja. Jeśli chodzi o samego boxa, widzimy, że jest wykonany z tworzywa sztucznego, matowego, czyli nam nie będzie się palcowało. To jest duży plus, jeśli chodzi o ten box. Jeśli chodzi o dół, widzimy, że mamy takie plastikowe nóżki. Wolałbym te nóżki, żeby były gumowane, wtedy by to stabilnie stało na powierzchni. Z tyłu mamy wyjście audio, HDMI, wejście USB w standardzie 2.0 oraz wejście zasilające. Mi tu trochę brakuje wyjścia optycznego oraz wejścia na przewód Ethernet, bo do tej pory boxy mi się kojarzyły, że mają wejście Ethernet, a sticki tego wejścia nie mają. Jeśli chodzi o pilota, widzimy, że tu mamy przyciski ze skrótami do różnych aplikacji jak Netflix, YouTube, Amazon Prime oraz żeby nam się wyświetliły wszystkie aplikacje. W menu mamy przycisk głośniej, ciszej. Troszeczkę te przyciski są dość głośne. Możemy ten przycisk oraz włączenie, wyłączanie od razu sparować z telewizorem. To pokażę później, jak to łatwo zrobić. Czy to będzie przy pierwszym uruchomieniu, czy możemy to później dograć też w późniejszej części. Największą wadą tego pilota są te 3 przyciski. Ja się nie mogę do nich przyzwyczaić, że cofnięcie do tyłu jest na środku. Do tej pory, jak w innych pilotach, przy okazji wziąłem inne piloty, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi. Mamy po środku zawsze domek, a po lewej stronie mamy cofanie do wcześniejszego menu. Tu przy tym pilocie mamy tutaj akurat po lewej stronie skrót do aplikacji Xiaomi TV Plus i często jak ja chciałem na przykład przy HBO cofnąć sobie na inny film, klikałem standardowo lewy przycisk i mnie wtedy automatycznie wyrzucało do tej aplikacji Xiaomi TV Plus. Dobrze, uruchomię dekoder, zobaczymy, jak działa, jak się sprawuje, jakie ma parametry. Zanim pokażę, jakie parametry posiada Xiaomi TV Box S drugiej generacji, sprawdzimy, jak działa asystent Google. Jaka jest pogoda? W Pruszkowie mamy teraz 22 stopnie i dużo słońca. Dzisiaj mamy częściowe zachmurzenie. Najwyższa prognozowana temperatura to 23 stopnie, a najniższa to 12 stopni. Teraz zobaczymy dzięki aplikacji AIDA, jakie posiada box parametry. Jak widzimy, ma wbudowane 2 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o procesor, mamy Cortex A55 4-rdzeniowy, maksymalnie taktowanie 2004 MHz. Jeśli chodzi o wyświetlanie, mamy tu procesor Mali G31. Dobrze, zanim pokażę, jak działają aplikacje, zobaczymy, jak wygląda ogólnie menu Google TV. Standardowo na górze mamy 3 zakładki: biblioteka, aplikacje, dom. W aplikacji dom mamy, jak widzicie, te aplikacje, powiedzmy najważniejsze, które na górę wyciągnąłem. Możemy tutaj te aplikacje sortować na tej belce. Jak weźmiemy wszystkie, wtedy można po prostu aplikacje przerzucić na główną stronę, na tą główną belkę, ustawić sobie w jakiej kolejności chcemy, żeby te aplikacje nam się wyświetlały. Poniżej tej głównej belki mamy po prostu polecane z różnych aplikacji, jak Disney, tam było HBO, co warto w danej chwili obejrzeć lub co zaczęliśmy oglądać. Tak na samej górze ta pierwsza aplikacja jest, czy tam belka, oglądaj dalej. Tu mamy
HBO, z Netflixa, to co oglądaliśmy do tej pory na różnych aplikacjach. Jeśli chodzi o ustawienia, mamy takie menu, wejdziemy w zaawansowane. To co często pytacie, czy dany box posiada header. Jak widzicie, tu jest header cały czas włączony. Możemy to zmieniać, jeśli chodzi o format kolorów. Jak mówiłem wcześniej, ten dekoder posiada tylko Wi-Fi. Działa w standardzie tzw. Wi-Fi 5, czyli starsze Wi-Fi AC. Działa na częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Jeśli chodzi o system, tu w tej chwili mamy Androida 11. Czytałem, że ostatnio niektóre boxy są update'owane do Android 12, ale podobno z Xiaomi TV Box S pierwszej generacji to ponoć tragicznie działa, dlatego na razie Xiaomi ponoć przerwał wysyłanie aktualności, jeśli chodzi o aktualizację systemu. Tak jak w tej chwili ja sprawdzałem, mam aktualny system Android 11, nic nowego na razie się nie pojawia. Jeśli chodzi o dodawanie urządzeń czy konfigurację pilota, to możemy jednym pilotem obsługiwać dźwięk oraz telewizor też wyłączać. To się robi przy pierwszym uruchamianiu boxa, ale jak zmieniamy na przykład telewizor, to możemy zresetować ustawienia. Tak jak w tej chwili mam głośność boxem, nie telewizorem. Jak widzicie, po prawej stronie się pojawiła kreska głośności. Możemy skonfigurować, sprawdzić, czy dźwięk działa. Jeśli klikniemy nie, to tam się pojawi lista różnych telewizorów. Wybieramy sobie wtedy telewizor z listy. To akurat automatycznie wykrywa Panasonica, czyli nie muszę nic więcej robić. Dobrze, pokażę teraz Wam jeszcze, jeśli chodzi o dodawanie aplikacji. Tam miałem komentarz, że brakuje sklepu Play. Tutaj akurat przy systemie Google TV sklepu Play nie ma. Po prostu wchodzimy albo w zakładkę Szukaj i wpisujemy, jaką aplikację potrzebujemy. Na przykład powiedzmy WP Pilot. Zobaczymy, czy nam znajdzie. Jak widzimy, same WP wpisałem, to nam nie chciało znaleźć. Zobaczymy, czy jak wpiszę WP Pilot, albo po prostu skorzystam z asystenta Google WP Pilot. Oto wyniki dla zapytania WP Pilot. I jak widzimy, wtedy możemy aplikację dodać do aplikacji, czy możemy aplikację wgrać na box. I jeszcze zobaczymy, czy znajdzie nam aplikację. Aplikacja Gogo. Żeby otworzyć ustawienia Google, Aplikacja Gogo. oto wyniki dla zapytania aplikacja Gogo. Czyli jak widzicie, nie pamiętam jak się nazywała ta aplikacja. Mamy Mega Gogo. To jest telewizja IPTV. Zobaczymy przy okazji też, czy działa. Wcześniej nie sprawdzałem na tym akurat boxie tej aplikacji. Jeśli chodzi o Xiaomi TV Box S, to mamy automatycznie wygraną aplikację Xiaomi TV. To jest dla mnie ciekawostka. Tu mamy kilka kanałów. Niestety nie ma w języku polskim. Jak widzicie, jest kanał Smurfy. Są różne kanały. Jak widzicie, jeśli ściągnę te aplikacje dodatkowe, ich tutaj w tym pasku nie ma. Możemy je znaleźć na wszystkich aplikacjach. Możemy tę aplikację, tak jak mówiłem wcześniej, przenieść do głównych. Tu jest ciekawa aplikacja, właśnie te Megogo. Tu mamy różne kanały polskie, bez dodatkowych opłat. Jeśli się zarejestrujemy lub dokupimy dodatkowe rzeczy, wtedy mamy po prostu dostęp do większej ilości kanałów. Ale jak widzicie, możemy sobie włączyć na przykład kanał TVN. Jeśli jakieś kanały są dodatkowo płatne, to widzicie, mamy kłódkę. Kanały, widzicie, też są w jakości HD, bardzo ładnie działają. Dobrze, wracając do samego boxa, bez większego problemu możemy oglądać HBO, Disney, Netflix.
Zobaczymy, czy aplikacja Viaplay działa na żywo. Jak widzicie, przy Android 11 często jest tu problem, że nie mamy obrazu, tylko jest dźwięk, a nie ma obrazu. Aplikacja Viaplay nam się uruchomiła. Zobaczymy teraz wydarzenie na żywo. Czy działają? Akurat do tej pory nie ma sportu. Ale kanały tak samo Epic Drama powinno działać. Jak widzimy w tej chwili Xiaomi TV Box S ma ten standardowy problem przy Android 11, że aplikacja Viaplay w pełni nie chce działać. Niedługo tego problemu nie będzie, bo nie będzie aplikacji Viaplay w Polsce. Ale powiedzmy może w tych innych krajach, co ta aplikacja jeszcze zostanie, to miejmy nadzieję, że jak przejdzie na Xiaomi Android 12, tego problemu już nie będzie. To, co często mnie pytacie, jeśli chodzi o kodek AV1, mamy tutaj aplikację Kodi. Na pendrive mam wgranych kilka plików testowych z różnymi kodekami. Mam akurat plik testowy, który ma powyżej 4 GB, czyli wiadomo, że nie musi być sformatowany pendrive FAT32, może mieć troszeczkę więcej. Tu akurat mamy, jak widzicie, z kodekiem AV1 film. Bez większego problemu się odtwarza. Tu mam H265 oraz VP9. Wszystkie pliki w 4K się bez większego problemu odtwarzają, te testowe. Tak samo ten plik 8 GB też bez większego problemu się, jak widzicie, odtwarza, czyli wszystko działa bardzo ładnie. Tak samo jeszcze sprawdzimy na YouTubie, czy odtwarza pliki w standardzie AV1. Nie powinno być z tym problemu, ale lepiej sprawdzić. Pewnie nam się wyświetli standardowo jakaś reklama. O, tu zobaczymy sobie jakieś zwierzaczka. Po reklamie nam się otworzył film. Zobaczymy, czy na pewno to jest w kodeku AV1. Jak widzicie, kodek jest AV1. Bez większego problemu dekoder działa, mimo że jest na Wi-Fi podłączony. Wolałbym go podłączyć po kablu Ethernet. Sparowałem pad od PlayStation z boxem. Zobaczymy jeszcze, jak działają gry na tym boxie, czy nie będzie żadnego lagowania przy wyścigach, czy nie będzie nic tu klatkowało. Zaraz to zobaczymy. Już odpaliłem grę. Odpaliłem jakiś wyścig, nie wiem, trasę testową. Nic nie będziemy upgrade'owali, włączymy trening. Wczytuje nam się, zobaczymy, czy nie będzie żadnych problemów z lagami. Trochę podriftujemy. I jak widzimy, tekstury się w miarę na bieżąco wczytują. Trzeba pamiętać, że to jest tylko Android Box, Google TV Box, nie wiem jak to nazwać. To nie jest żadna konsola, nie jest telefon, który ma sporo więcej pamięci RAM oraz lepszy procesor. No, widzimy, że w tej grze sam troszeczkę nam się ubrudził. Stara się być w miarę realistyczne. Zapomniałem, tu jakieś turbo można włączyć. Dobrze, ukończyliśmy wyścig. Teraz jeszcze tylko przesyłanie obrazu z telefonu, zdjęć na boxa.
Dobrze, będziemy przesyłali teraz zdjęcia z telefonu bezpośrednio na telewizor. Jak widzimy, bez większego problemu się przesyłają. Podsumujemy działanie Xiaomi TV Box S drugiej generacji. Jeśli chodzi o wady, to ułożenie klawiszy na pilocie dla mnie jest troszeczkę nieintuicyjne. W innych boxach, jak mówiłem na samym początku przy pokazywaniu zawartości opakowania, przyciski są ustawione inaczej. Przez to przy korzystaniu często zamiast cofać zakładkę do tyłu, to włączałem aplikację Xiaomi TV Plus. Co mnie czasami to irytowało, bo byłem na przykład w jakiejś aplikacji, chciałem tylko cofnąć się do wcześniejszej zakładki, żeby inny film włączyć i przeskakiwało po prostu na inną aplikację. Jeśli chodzi o głośność przycisków na pilocie, też są dość głośne w porównaniu do innych boxów, są o niebo głośniejsze. Tamte boxy były troszeczkę, przyciski mają cichsze. I to jeśli chodzi o pilota. Jeśli chodzi o sam box, jak to ja byłem do tej pory przekonany, że boxy mają wbudowane wejście Ethernet, mi tej wejścia Ethernet brakuje, tylko możemy się połączyć po Wi-Fi. Powiedzmy, jakbym miał dalej od routera ustawionego boxa, miałbym dociągniętą kabel skrętkę, czy tam Ethernet, nie mógłbym go podłączyć, a po Wi-Fi mogłoby wtedy mnie zrywać i mnie nie mieć w pełnej dobrej telewizji. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chodzi o ten box, piszcie w komentarze, dajcie łapkę w górę. Jeśli chodzi o ogólne działanie tego boxa, to ja go korzystam w tej chwili koło tygodnia, nie miałem żadnych zawieszeń, sprawuje się poprawnie, tylko tak jak mówiłem, ten pilot mógł być trochę cichszy oraz jak dla mnie ułożenie przycisków nie jest intuicyjne, jeśli chodzi o tego pilota. Tak to większych zastrzeżeń nie mam. Aplikacja HBO, Netflix, Disney Plus działają poprawnie. Przy Viaplay, jak widzieliście, jeśli chodzi o audycję na żywo, standardowy błąd z Android 11. Mam nadzieję, że Android 12 niedługo się pojawi na moim boxie i będę mógł sprawdzić, czy wtedy aplikacja Viaplay, jeśli będzie jeszcze w Polsce, będzie poprawnie działała. Na tyle dzisiaj. Trzymajcie się.